Wy jesteście wspaniali, bardzo chcemy z wami pracować, tylko z wami, my was śledzimy już od 5 lat. Po czym dowiaduję się od kolegi, koleżanki, że oni mieli ten sam telefon i tą samą śpiewkę. W tej budce ja od Pawła jestem oddalony 130, 150, 160 centymetrów. No właśnie, no To jest jakby pomiędzy nami był Piotrek. I jeszcze kawałek Piotrka. ludzie bardzo lubią mieć wrażenie, że wzięli coś tańszego, nawet jak potem dopłacą. To jest rzecz właśnie, którą udało mi się zmierzyć i tu uciekają pieniądze. Słuchajcie, będziemy rozmawiać o tym, co mierzą architekci. No i uwaga, plot twist, bo nie będziemy rozmawiać o pumie, o metrach kwadratowych, o długości kanapy, o długości elewacji i wysokości okna. Porozmawiamy o rzeczach naprawdę ważnych do mierzenia. Czyli o czym, Jurek? O tym, czego nie mierzą architekci. O tym, czego architekci boją się mierzyć, albo nawet nie wiedzą, że można mierzyć, bo brzydzą się wskaźnikami typu KPI. No właśnie, czyli porozmawiamy o tym, czego my, jak zaczynaliśmy karierę, nie mierzyliśmy i bardzo żałujemy. I to były wielkie nasze odkrycia, zaskoczenia, pozytywne, negatywne, co mierzyć, czego nie mierzyć, jak to się przekłada na jakość naszej pracy, na jakość finansów, na jakość zadowolenia z zawodu, na jakość naszych emocji w zespole I jakoś to będzie. i jakoś to będzie. Czyli zapraszamy do mierzenia podcastu Nokalina on Air. Bring it on. Co mierzą architekci, a czego ci architekci nie mierzą. No i na pewno wszystkim się wydaje, że architekci to mierzą przede wszystkim metry kwadratowe, Kąty. wysokość do sufitu, kąty, no i decybele, swoje ego, a właśnie chyba w tym odcinku obalimy mit, że zupełnie inne miary są ważne dla biznesu architektonicznego niż te metry kwadratowe, decybele i wysokości do sufitu. Lumeny. To prawda. Co mierzyć, żeby przeżyć. No to jak już jesteśmy przy mierzeniu, to być może nasi widzowie i wy również, koledzy, zauważyliście, że dzisiejsza scenografia jest dosyć nietypowa, bo siedzimy w budce, czyli w podsie Faktycznie. akustycznym firmy Framery, czyli naszego sponsora. No i powiem wam, że to się mierzymy dużo rzeczy, a tu można zmierzyć akustykę i naprawdę się tu gada niesamowicie. Akustyka jest zajebista. Mierzymy to uchem, jest po prostu świetnie. Więc dziękujemy Framery za wsparcie i za tą super budę. Dziękujemy Framery i dziękujemy też naszemu partnerowi, czyli firmie Premium Flooring, którą mierzymy z kolei w metrach kwadratowych i w jakości współpracy przy użyciu wykładzin Bolon i Object Carpet. Które bardzo cenimy i bardzo lubimy. Dokładnie. Więc pomierzyliśmy trochę akustykę, pomierzyliśmy trochę metry kwadratowe podłóg i pomierzyliśmy jakość naszej relacji ze sponsorami. Ja pomierzyłem odległość od Pawła. Teraz- Słuchajcie, w tej budce ja od Pawła jestem oddalony 130, 150, 160 centymetrów. No właśnie, no jak To jest jakby pomiędzy nami był Piotrek. I jeszcze kawałek Piotrka. Słuchajcie, ja żałuję, że nie można zmierzyć waszego poczucia humoru, bo może się, wskaźniki by może się, wywaliły przez... ale To ile ta słuchajcie, miarka ma? może skupmy się na Koreańska tym, że miarka. są pewne pomiary bez znaczenia i to właśnie były takie pomiary, ale są pomiary, które mają dużo większe znaczenie dla nas i dla naszych biznesów, więc może powiedzcie o czymś, co wydawało wam się, jak zaczynaliście, co mierzyliście, a okazało się, że to może nie do końca ma sens, a jakich miar na samym początku działalności nie przykładaliście do swojego prowadzenia pracowni, a powinniście. To jako taką bardziej ciekawostkę mogę powiedzieć, że to, co od początku mierzyliśmy, od dnia pierwszego, to było takie nadanie projektom numerów. Mieliśmy bardzo duży porządek w folderach i wszystkie projekty mają Pierwszy swoje projekt, drugi. numery, to było takie z namaszczeniem. Natomiast a poza wszystkim, co jest tym profesjonalnym mierzeniem, z czego architekci są znani, czyli właśnie te metry kwadratowe, centymetry, lumeny, decybele, to w sumie my... My jeszcze. Pum. Jeszcze Zoologiczny Chodzi akcent. tu o Pumy. te pumy.
Jeszcze jest dla biur pomiar zwany BOMA. Jeszcze można mierzyć inne rzeczy techniczne, natomiast z tych biznesowych to ja w sumie nie pamiętam, żebyśmy my sobie jakieś takie wskaźniki narzucili. Ponieważ... Słyszeliście o KPI-ach? Albo kiedy słyszeliście? Przejdziemy za chwilę do tego, natomiast my postawiliśmy na naszą zajawkę na dzień dobry, na to, że przecież my mamy taką energię kreatywną, że mamy takie parcie, żeby to robić, że nam to jest w ogóle niepotrzebne. Po co to mierzyć? My po prostu energią się najemy, tak? I Na początku tak właśnie było. Energia niespożyta, reszty nie trzeba mierzyć, byle był porządek w folderach. Zmierzyliście, ile to trwało? Czy to trwało rok, Jak 2, długo? 3, Oj, takiego bez liczenia? bardzo długo. Bardzo długo, to było kilkanaście lat tak naprawdę. kilkanaście lat? Tak, my dokładnie wiemy, kiedy nam powiedziano, Serio? że mamy zacząć cokolwiek mierzyć i Paweł, myślę, może o tym opowiedzieć. A to jest mega ciekawe, bo no to my zaczęliśmy dużo wcześniej mierzyć rzeczy poza metrami kwadratowymi, PUM-em i tak dalej. Ale jakby to zmierzyć w czasie, to myślę, że to było po 6-7 latach prowadzenia firmy zaczęliśmy coś mierzyć. Tak, Faktycznie. też bardzo długo. Zachęcamy do mierzenia wcześniej. No to dobra, my się nauczyliśmy dopiero w momencie, kiedy zaczęliśmy odczuwać, że coś jest nie tak. Mhm. I Ale co było nie tak? to mierzenie, co było nie tak? No oczywiście finansowo coś przestało się nam zgadzać. Wcześniej leciliśmy na YOLO i wszystko było spoko. Oczywiście jak każdy przedsiębiorca, który coś przedsiębierze, musieliśmy wiedzieć, jakie mamy koszty. My to z grubsza wszystko wiedzieliśmy. To zaczęliście mierzyć. No oczywiście, ale to tak w taki sposób bardzo basicowy, czyli ile miesięcznie mniej więcej schodzi na utrzymanie biura. Na papier toaletowy, Czyli nie wchodziliście wodę. w szczegóły. Nie, dopiero rozmowa z coachem biznesowym otworzyła nam oczy na pewne rzeczy. Tak, Ale ale to jest niesamowite, że po ponad 10 latach prowadzenia biznesu, prowadzenia firmy, bycia przedsiębiorcami, wy nie mierzycie w szczegółach waszych rozchodów, przychodów, kosztów. No nie, to Nie, wszystko chwila. mierzyliśmy, No to bez czekajcie, przesady. bo wy tutaj tacy skromni jesteście, a jednak tak naprawdę mierzycie, więc A, wyjaśnijcie. to ty chcesz nas, żebyśmy my tak od totalnych podstaw powiedzieli. Ja No, myślę, no żeby tak. rzeczywiście wytłumaczyć, ale zanim powiemy o takich technikaliach, rzeczywiście co zmierzyliście i o czym się dowiedzieliście, jak zrobiliście analizę i Excela, to dlaczego architekci w ogóle unikają liczb? Dlaczego w naszym zawodzie, w naszym... Karol, ja jestem artystą, ja się nie będę Excelami zajmował. Znaczy, mam wrażenie, że faktycznie na studiach byliśmy nauczeni, że to jest coś na pograniczu sztuki, że rozmawianie o finansach jest nawet czasem nieeleganckie, że nie wypada nam Dżentelmeni i artyści nie rozmawiają o pieniądzach. Przypomnijmy sobie może wszyscy, że czy wy na studiach usłyszeliście kiedyś słowo klient, czy klient było słowem zakazanym? Czy można było mówić o architekturze jako biznes, czy nie? No bo u nas biznes, klient, no nie ma takich słów w ogóle. No To a o jest czasie, temat mierzenie czasu, Albo, kiedy na studiach spędzasz 48 godzin nad jakimś projektem i potem się okazuje, że te 48 Twój czas jest były wcale nie bezcenny. warty. Jest bezcenny, to się równa nic nie warty. Jedyna wartość, i tak naprawdę jedyna, to jest jakość projektu. Czyli Co też jest w sumie nie do końca mierzalne. Umówmy się. subiektywna jakość twojego projektu to była miara, której się nauczyliśmy na studiach. Oczywiście plus te wszystkie miary techniczne, metry kwadratowe PUM-u, ewakuacyjna odległość, ilość toalet, to były miary, których się nauczyliśmy, no i jakość projektu. Czego na studiach nie wypadało mierzyć, to poziomu przepracowania, ewentualnie, żeby się pochwalić, jak bardzo się poświęcasz dla projektu, no i nas nauczono mierzyć tą jakość, słynną jakość projektu. Ja myślę, że jeszcze do jakości bym dodał wielkość, że jak byliśmy na studiach, no to słyszałem tylko o starych architektach, którzy budowali coraz to większe opery, coraz to większe teatry, coraz to więcej metrów kwadratowych i nikt nie mówił, że tak naprawdę można być architektem, który robi małe rzeczy, mało metrów kwadratowych urządza powierzchni i robi to na tym samym poziomie estetycznym, z tym samym poziomem zaangażowania w ten projekt. Okej, czyli de facto możemy powiedzieć, że coś, czego na studiach nie mierzyliśmy, co dało się zmierzyć, a co okazało się w życiu zawodowym, że ma bardzo duże znaczenie, to był przede wszystkim ten czas. Czas. Na pewno. Ten czas, ale też poziom zadowolenia.
O, satysfakcji, dokładnie. relacji z klientem, coś, co jest bardzo trudno zmierzyć, czyli założyć sobie i sprawdzić, które projekty nam na przykład odpowiadają, albo które projekty po realizacji i rozkładamy sobie projekt na czynniki pierwsze, czyli raz, kto jest klientem, 2, jaki to jest projekt, 3, co się dzieje w trakcie projektu, czy ta praca jest satysfakcjonująca, czy jest bardzo wymagająca, ile czasu na to poświęcamy. I potem następna rzecz, co się dzieje po projekcie, jakie mamy z tego bonusy, czy my ostatecznie jesteśmy zadowoleni i się cieszymy. No i najważniejsze, ile czasu poświęcamy na tego typu projekt i ile z tego płynie kasy. no to... Ja pamiętam wasze opowieści, że okazało się, że przy tych mniejszych projektach zadowolenie wasze i waszych projektantów jest znacznie większe niż przy tych projektach, które trwają 4, 5, 6, 8 lat. Oczywiście, że tak. No to jest typowe zmęczenie materiału i materiałem, gdzie wprowadzenie kolejnych iteracji, kolejnych zmian jest już po prostu budzi obrzydzenie. No ale to coś mi się tu nie zgadza, no bo jesteś na tych studiach i o tych wskaźnikach, o których ty powiedziałeś przed sekundą, nic się nie mówi. Zadowolenie z projektu twoje? To już Paweł właściwie nawiązał do tego, czego nas nauczył coach w tym 2019-2020 roku, czyli żeby w ogóle prowadzić tabelkę, w której te współczynniki mamy zacząć wpisywać. Czyli zmierzyć No to- satysfakcję z projektu. Tak, po natomiast... No jak to to jest mega ciekawe, no bo Tak. jak wygląda twój Excel, czy wasz Excel, co jest napisane, satysfakcja z projektu i co, od 1 do 10? No nie, no to podzieliliśmy sobie projekty, wzięliśmy, nie pamiętam, chyba z 50 ostatnich projektów. Tak, I tam były różne, czyli duże biura, małe przestrzenie, nie wiem, gastronomiczne, handlowe, showroomy, klienci prywatni oczywiście, no i tam też z podziałem na mieszkania, na domy. No i zrobiliśmy sobie tabelę, w której ocenialiśmy tak. Czas pracy, czyli ile ogólnie ten projekt nam zajął czasu. Nie mierzyliśmy tego w żadnym programie, bo też można oczywiście, ale tak staraliśmy sobie przypomnieć, ile czasu poświęciliśmy na wszystko. 2, oczywiście zwykła stawka, czyli ile pieniędzy wzięliśmy za dany projekt i podzieliliśmy to przez metry, czyli taka podstawowa, ile wyszło kasy za metr, ale też przez czas. Dalej, następnie, jaki impact miał dalej projekt, czyli To znaczy? co się wydarzyło po zakończeniu. Zrobiliśmy sesję zdjęciową, jak on się poniósł, kto o nim gadał, czy ewentualnie jakich klientów nam przyniósł ten projekt. Następnie, i to była bardzo ważna rzecz, jak wyglądała współpraca z klientem, czyli czy nam się dobrze współpracowało, czy był kooperatywny, czy było dużo stresu podczas, czy było jakieś niedomówień, z czego to mogło wynikać, no bo to też są różne rodzaje klientów. Są klienci, którzy budują coś profesjonalnie, czyli, nie wiem, biurowiec, sklep i tak dalej, i nie wiążą się z tym bardzo Coś emocjonalnie. biznesowego, komercyjnego. Są klienci prywatni, którzy też zupełnie inaczej podchodzą do projektów i tu na przykład stwierdziliśmy, my chyba jednak wolimy z biznesowymi. Nie do końca zawsze się to sprawdza i potem przeanalizowaliśmy sobie też, które projekty rodziły dużo stresów w zespole. I jak po zakończonym projekcie nasz zespół się z tym wszystkim czuł. No i wyszło to, co wyszło, że generalnie satysfakcjonujące akurat dla nas częściej są małe projekty, bo się szybciej kończą, jest szybsza realizacja, a w sumie satysfakcja, nie wiem, z sesji zdjęciowej z tym, że to powstało i zostało opublikowane, jest taka sama jak w przypadku dużego projektu. Nawet jeśli pojawiają się sytuacje stresowe podczas projektu, to łatwiej jest to przejść przy małym, bo on szybciej przeminie. Jeśli mamy projekt, który ma 2, 3, 4 tysiące metrów kwadratowych, to dłużej nad nim siedzimy i nawet jeśli będzie tak samo stresujący klient po drugiej stronie, się z nim szybciej to pożegnamy. to szybciej się w teorii pożegna. No to jakie mieliście, jak wasz coach zaczął wam te wskaźniki podawać i zaczęliście w ogóle, to był dla was pierwszy raz, kiedy usłyszeliście, Boże, my mamy zmierzyć zadowolenie zespołu? Tak. No to co sobie znaczy, myśleliście, że my 10 lat tego nie słuchajcie, mierzyliśmy i co? To było tak, że my od początku rozmawialiśmy z zespołem odnośnie tego, jak mi się pracuje, ale to nie miało związku z mierzeniem samych projektów. Czyli my mogliśmy wyczuć wcześniej i to bardziej intuicyjnie, nie? No bo my pracujemy bardzo intuicyjnie przecież. No jak to Generalnie. architekci. Jak to architekci.
I przez te pierwsze przysłowiowe 10 lat, no bardziej intuicyjnie wychwytywaliśmy, aha, no z tym projektem jest ciężko, a z tym mniej ciężko, a z tego jest bardziej tej osobie już dajmy teraz mniejszy projekt, bo pracowała na większym, więc niech sobie chwilę odpocznie, zrobi coś szybszego, z szybszą gratyfikacją. Ale tak, żeby to faktycznie wpisać w tego Excela, no to musiał nam coach biznesowy przyjść, powiedzieć, panowie, Excel, Macie nie ma złe płaczu. miary, przestańcie patrzeć na ten punkt. Tak, to było pokrywało się to też z takim naszym testem, tym talento, gdzie było widać, jakie my mamy Talento. skłonności i jakie talento. Jakie masz talento, Jurek? Ja Ja znam wiele twoich talentów, o których porozmawiamy po programie. Tak, nie poruszajmy tego tu. I wyszło, że my nie jesteśmy analityczni. Nie jesteśmy. Że absolutnie nie jesteśmy analityczni. Że jest trochę kontrintuicyjne, wydaje się, że architekt jest bardzo... Dokładnie tak, że nie jesteśmy osobowościami takich typowych naukowców, którzy gromadzą dane, agregują te dane, analizują te dane, robią statystyki i wszystko absolutnie... Ale czy to uważacie, że to jest przydatne? Bo czy my korzystamy i liczymy rzeczy troszeczkę intuicyjnie i oczywiście w momencie, w którym na przykład jesteśmy umówieni na stawkę godzinową, to mówimy naszym projektantom, dobra, liczcie godziny i tyle i oni sobie tam odkreślają coś w zeszycie czy w komputerze, ale nie używamy profesjonalnego narzędzia. A można do tego używać, czyli po prostu pracujesz, powiedzieć? w trakcie pracy masz odpaloną apkę i cały czas zapisujesz, co teraz robisz, nad czym ty spędziłeś czas i można agregować bardzo wiele danych. I teraz pytanie, co wy robicie? Bo to trzeba od razu wejść do przykład, który mieliśmy w pracowni. Bo chyba po 6 latach nagle z pracowni 12 projektantów robimy projekt hotelu, duże tematy dla dużych inwestorów i wprowadzamy taką apkę. Time Tracker. Próbujemy wprowadzić time tracker. I proponujemy, instalujemy, czy każdy instaluje na swojej stacji roboczej i po tygodniu mamy bunt zespołu. W komputerze, tak? Komputerze, na PC-cie. Na PC. Na PC. Time tracker. Z dyskietką w sekrecie i wszyscy się buntują. Ale zrobiliście to w sekrecie, czy Nie, powiedzieliście? no dobra. Nie, oczywiście, Próbowaliśmy to wytłumaczyć. Zespołowi się to bardzo nie podobało. Co ten time tracker mierzył? Tak, dokładnie. No on mierzył tak, jak time trackery działają, czyli on ci przypomina, żebyś wpisał, nad jakim projektem pracujesz, co dokładnie teraz robisz. No nam to... Ale to jest tak co godzinę? Co robisz? Tak. No możesz sobie stawić. No żeby być jasne, dla osób, które tego nie robią, to tak, to jest trochę wkurzające, bo nagle klikając w klawiaturę musisz pisać, co teraz będziesz robił. Albo, że kończysz i co robiłeś te ostatnie pół godziny. No, musisz pisać kawka, siku. No jakby to są takie rzeczy, które rzeczywiście mierzą. Elewacje, albo byłem na Instagramie, albo rysowałem to. Ja zakładam, że teraz są takie programy, które po prostu są tak wpięte w komputer, że wiedzą dokładnie i same powiedzą, właśnie teraz spędził tyle i tyle czasu. Natomiast wiesz, że ktoś ruszał myszką na jakimś Archikadzie, no to trochę też dla nas ta informacja, że ktoś pracuje na Archikadzie w tym momencie nie jest istotna. My chcieliśmy wiedzieć, nad czym pracujesz, co ci ile zajmuje. Dla nas to było narzędzie analityczne po to, żeby polepszyć nas wszystkich prac. No i co doprowadziło do tego buntu? No myślę, że mimo, że wyjaśniliśmy zespołowi, po co my to robimy, że my tu nie chodzi o to, że my chcemy sprawdzać, czy ktoś sobie odwiedził, nie wiem, gazetę wyborczą na przeglądarce, ale z jakiegoś powodu zespół się zbuntował, nie chcieli tego robić, było to dla nich denerwujące. Ale uważali, że to wchodzi w ich prywatność, na przykład narusza tą strefę? Że narusza strefę zaufania. Zaufania, że my im nie ufamy i dlatego chcemy to wprowadzić. No i my się z tego wycofaliśmy, bo był bunt w zespole. No dobra, wycofujemy się. Co ciekawe, po tylu latach, plot twist, osoby, które z nami wtedy pracowały, teraz też pracujemy, mają swoje pracownie, współpracujemy i prowadzą właśnie swój taki time tracker. I jak ja potrzebuję szybko inwestorowi dać znać pod koniec miesiąca, no to ile godzin wyszło tych nadzorów w tym miesiącu i nagle w 5 minut dostaję na maila świetnie opisany, przygotowany, bez problemu spis tych godzin. Czyli który mogę rozliczyć czyli
wtedy to zespołowi nie pasowało, a część tych osób potem sama sobie u siebie w swoich działalnościach wprowadziło te time track. Ale to one same siebie kontrolowały, a nie wy ich. No tak. Tak, natomiast myślę, że teraz byłoby te time trackery u nas w pracowni wprowadzić dużo łatwiej. Gdybyśmy chcieli, to byśmy to zrobili, a wtedy to był może trochę jeszcze inny czas. Mniej się rozmawiało o tej produktywności, o tym, po co to jest. My byliśmy też gdzie indziej jako szefowie, mieliśmy inną relację z zespołem. No wtedy to nie był moment. Z takich powodów uważam miękkich, ale jest to obszar takiego mierzenia, który w tym momencie my robimy. Czyli coś, co wprowadziliśmy, mierzenie jako architekci w pracownik, czego nie robiliśmy, to jest właśnie mierzenie czasu pracy, co wyniknęło z dwóch powodów, czyli zmiany w ogóle systemu wyceniania projektów na system godzinowy. My teraz jesteśmy zobowiązani przed inwestorem raportować, co każdy projektant robił przez cały miesiąc. Na koniec miesiąca wystawiamy fakturę, a do faktury załączamy, wiecie, tabelkę Excel z wypisanym, co kto, tabelkę VHS-a, co kto robił. I słuchajcie, to jest bardzo fajne dla samoświadomości w ogóle. To jest bardzo fajne dla samoorganizacji swojej pracy, dla planowania swojej pracy. Jak ty wiesz, że ty musisz raportować, to ty się dużo bardziej kontrolujesz, zastanawiasz, czy warto to robić, ile mi to zajmie i uważam, że bez tego my płynęliśmy w projektach. No dobra, ale przekraczaliśmy terminy, robiliśmy za dużo sami korekt, poprawek, porównań, wariantów. Czyli tak zwane dla dobra projektu. A przede wszystkim nie wiedzieliśmy, jak wyceniać kolejne projekty. ale teraz tak naprawdę mierząc to, w sumie to wam nawet zależy, żeby trochę dłużej popracować nad projektem. Nie, mamy No kolejny. im dłużej pracujesz, tym masz więcej kasy, tak? Nie, ale masz też kolejny głos. Paweł, Słuchaj. ja wiem, co on próbuje, bo on chce sprawdzić, czy nasz operator będzie słyszał, jak się pokłócimy w tej budce. Czy jest tak szczelna. Nie, no słuchaj, my raportujemy inwestorowi, zanim usiądziemy do pracy, że ten etap będzie trwał, nie wiem, około miesiąca i tak dalej. I zresztą my chcemy też ten projekt skończyć jak najszybciej i przychodzi do następnego etapu, bądź następnego projektu, więc tam nie zależy na przedłużaniu projektu. To nie jest w ogóle w naszym interesie tak naprawdę. Ale jeszcze dodam, że to śledzenie czasu pracy wprowadziliśmy nie od momentu, kiedy zaczęliśmy wyceniać projekty godzinowo, tylko już znacznie wcześniej i na tej podstawie tak naprawdę nasza menadżer Gosia rozliczała każdego pracownika na koniec miesiąca i mogła sprawdzić w ogóle tą efektywność, czy ktoś był, czy nie był i nad czym pracował. I dzięki temu przy na przykład 8 projektach, które były dawno temu, dobre czasy, jak 8 projektów było na raz, to mogła nam na koniec miesiąca zdać relację, który projekt idzie, który już przekracza swój budżet, który jest Tak. na plusie. No to jest fajne. To jest fajne, że po prostu wiesz, ten projekt zaczyna przekraczać, a czy w takim razie, jeśli to mierzycie, to wy macie swoje spostrzeżenia, które projekty tak naprawdę dla was najbardziej się opłaca robić, a które nie. Wiesz Czy jest co? jakiś rodzaj projektów, które są najbardziej opłacalne? Już nie, ponieważ jeżeli wyceniasz projekty godzinowo, to ten problem znika. No to chociaż wiecie na przykład, jaki rodzaj klientów zgadza się na wasze stawki godzinowe. Tak, prędzej tak. Oczywiście każdy klient, jak prosi o ofertę, jakbyśmy by tylko podali stawkę godzinową i zaczniemy pracować, to nikt by takiej oferty nie przyjął. No, oczywiście. Wiadomo, że my szacujemy. Pani projekt zajmie. Etap koncepcyjny szacujemy tyle, etap projektu szczegółowego tyle, prace przygotowawcze tyle, więc jakby zawsze inwestor zna te szacunkowe Ale kwoty pytam, całościowe. jaki inwestor jest najlepszy? Taki, który przyjmie ten sposób współpracy z Czyli po nami. prostu nie ma teraz znaczenia w sumie. Nie wypracowaliście tego, że najfajniejsze jest gastro, albo najlepsze są sklepy. Nie, bo nam się wydaje, że wszystko zależy od ludzi i nie od typu projektu tak naprawdę. Czyli tego nie możecie zmierzyć. Wiesz co, pewnie możemy, pewnie jakbyśmy sobie... No bo można zmierzyć projekt też, też- który projekt sprawia najwięcej kłopotów. Nie? Oczywiście, Przy że którym najbardziej Ale- się męczysz, ale który wiesz co, trwa najdłużej. Zależy to od, nie wiem, profesjonalizmu po drugiej stronie często, nie od typu projektu. Zależy to, nie wiem, od cech charakteru inwestora, czy rozumie sytuację, czy się denerwuje, czy jest podatny na podpowiedzi jakichś osób trzecich, które są złe. To i my zauważyliśmy, że to nie ma znaczenia, czy ten inwestor robi właśnie hotel, czy robi biuro, czy robi gastro, czy robi swoje prywatne... Czyli zmierzyliście, że najbardziej opłaca wam się
czy najlepiej, najsprawniej projekt się toczy, jeśli po drugiej stronie jest osoba, która jest w jakiś sposób już zaznajomiona z tym, co robi, jest powiedzmy profesjonalistą w tym, co robi, niż ze świeżakiem takim. Oczywiście, że raczej tak, natomiast jest jeszcze tutaj pewien plot twist, że nie trzeba być profesjonalnym inwestorem, żeby dobrze poprowadzić inwestycje, bo można sobie wynająć profesjonalnego przedstawiciela inwestora zastępczego, bądź jakiegoś super project managera. I my jak zaczynamy rozmawiać z inwestorem, który wiemy, że nie ma doświadczenia, to bardzo podkreślamy konieczność zatrudnienia takiej osoby. Niestety to akurat zmierzyliśmy. Procent inwestorów, którzy się na to decydują, jest bardzo niewielki, nad czym ubolewamy, bo to jest główny potem problem realizacji, wynika właśnie z tego braku. I ja często zadaję takie pytanie wtedy inwestorom, czy oni mają czas, rzeczywiście faktyczny czas, żeby tę inwestycję zrealizować. I to pytanie spotyka się przeważnie z taką odpowiedzią, no ja muszę pracować, potem mam dzieci, potem muszę jechać na wakacje, czyli nie mam czasu zrealizować tej inwestycji, którą chcę zrobić, biuro, dom. Ale inwestorzy się oszukują i mówią, dam radę, tu pomoże mi ktoś tam. Czyli też nie chcą mierzyć. Nie chcą mierzyć i to też, to widzimy bardzo we Ja wtedy pytam, no to jeżeli nawet zarabiasz... Czyli to są de facto inwestorzy prywatni, tak? No bo jeśli ktoś prowadzi biznes, no to zakładam, że prowadzenie danego projektu, czytaj rozwój biznesu, no to jest coś, czym się zajmuje na co dzień w pracy. I myślisz, że tylko prywatni tego nie rozumieją? A się to zdarza nawet właśnie w takich najprostszych. Ostatnia sytuacja, gdzie podpisujemy umowę i próbujemy wytłumaczyć inwestorowi, że bez project managera od samego początku ta duża restauracja nie powstanie. Że inwestorzy mają doświadczenie w robieniu restauracji, ale wtedy, kiedy architekci brali projekt i nadzór autorski i nadzór inwestorski, czyli zbierali oferty i zarządzali inwestycją. I ja się pytam, no dobrze, ale czy poszło dobrze? No nie. Mówię, no to dlaczego nie chcecie pracować z tymi architektami? No fajni byli jak projektowali, ale potem na budowie to nie poszło. Ja mówię, no to dobrze, zatrudnijmy project managera takiego prawdziwego, za którego trzeba będzie zapłacić osobno, który będzie przez cały proces projektu i zrobi tą realizację. I wtedy zaoszczędzicie na tych emocjach, na tych... Też na błędach, na przedłużaniu budowy i tak dalej. I to się, oczywiście inwestorzy się na to nie zgodzili, ale na szczęście o tym zaalarmowaliśmy, bo teraz, kiedy są takie perturbacje, inwestor pluje sobie w brodę, no przecież ci architekci mówili, trzeba było zatrudnić tego project managera. Przyznają wam się, że... Tak. Uratowało to przed tą emocjonalnym faktorem, który byłby na końcu projektu również może być zmierzony, że mimo, że był projekt świetny, ale realizacja się nie powiodła, bo jakaś oferta, ktoś coś nie dowiózł i nagle zadowolenie z naszej pracy spada. Tak. Czyli to jest też mierzalne i nie poleca nas ktoś dalej. No to słuchajcie, to wróćmy jeszcze do tego mierzenia, bo to jest tematem odcinka. Ja bym tylko podsumował, że miary, które najwięcej zmieniły u nas w biznesie, to są miary, których się nie nauczyliśmy na studiach, nauczyło nas niestety nauczyło nas to własne doświadczenie i im szybciej wpadliśmy na te miary, tym było lepiej dla nas, dla naszego biznesu. No i tą miarą było przede wszystkim najpierw pierwszą było ocenianie, czy projekt się opłaca, czyli zaczęliśmy liczyć, ile nas kosztuje opracowanie projektu w pracowni, bo to jest ważne, jak ma się kilka projektów. Wcześniej my wrzucaliśmy wszystkie przychody do jednego worka, no dobra, stać nas na funkcjonowanie, ale nie patrzyliśmy, że w zasadzie większość tego budżetu to ten projekt zarabia, a ten projekt już nie zarabia. Więc ogromną zmianą u nas w pracowni było wprowadzenie tabelek, gdzie nasza menadżerka zaczęła liczyć ten projekt, słuchajcie, i nagle nam mówi, ten projekt już nie zarabia, my dopłacamy. Jest na krytycznej ścieżce. Dopłacamy po prostu z innego projektu. I to było wielka u nas zmiana, zaczęcie liczyć, który projekt jak się opłaca, ale potem Karol powiedział o drugiej zmianie, czyli druga największa zmiana u nas w pracowni to było przejście na rozliczenie godzinowe, co spowodowało, że my zaczynamy bardzo kontrolować nasz czas pracy, bardzo go zaczynamy dobrze planować, bo musimy go zaraportować inwestorowi, a wcześniej zaplanować naszą pracę i powiedzieć, to zajmie miesiąc.
I tak, I jeszcze to- trzeba powiedzieć, gdzie uciekały te godziny, Tak. jak to przeanalizowaliśmy. To na przykład były spotkania z dostawcami, które wcale nie były do tego właśnie projektu. To były godziny uciekające na chodzeniu na kolacyjki i chodzeniu na spotkania czy eventy, które wcale nie przynosiły żadnych rozmów i żadnych projektów. Czy dodatkowe E- korekty, na które się godziliśmy, jak nie liczyliśmy tej swojej pracy, czy dodatkowe wersje, które sobie sami wprowadzaliśmy. Projektant też sobie płynął, bo miał dzisiaj flow, se porobić jakąś tam rzecz, fajne wizualizacje dopieścić. Albo jeżeli ten czas rysunki, był, zanim w ogóle się albo zaczęło robił jakieś projektować. rysunki bez sensu. I No ale to to jest poczekaj, ciekawe. to co się No. dzieje w takim razie? Bo rozumiem, że cały czas mierzycie i dostajecie informację od waszej menedżerki, to już nie zarabia. No i co wtedy robicie, jeśli się okazuje, że nie zarabia? znaczy, teraz- teraz nie ma takiej sytuacji. Czyli, no dobrze, Już ale to w to takim- ogarnę. nie ma takiej ale to w sytuacji. takim razie wyczuł powiedzieliście inwestorowi, hej, proces koncepcji powinien nam zająć 5 tygodni, Mhm. a okazuje się, że jest 10. To jest tak łatwo teraz w takim razie klientowi powiedzieć, nie zapłacisz, nie wiem, 50 tysięcy, musisz zapłacić 100 tysięcy. To jest dobre pytanie, co robimy? Wiesz Co co, robicie? nie do końca się nam coś takiego zdarzyło, a nie zdarza się to dlatego, że my tłumaczymy, że w te 5 tygodni my mamy i wpisujemy to w kalendarz. Może to jest kolejna miara, którą narzuciliśmy, nieintuicyjna miara, którą wprowadza architekt, czyli jak planujemy te 5 tygodni pracy, to wpisujemy. Po 2 tygodniach mamy spotkanie, wpisujemy w kalendarz u nas i u was. To jest spotkanie koncepcyjne. Potem masz 2 dni na feedback, Mhm. po tym feedbacku mamy tydzień na poprawkę, potem mamy kolejne spotkanie, wpisujemy już w kalendarz, potem masz 2 dni na feedback, potem oddajemy ci koncepcję. Jeżeli będzie potrzebna kolejna korekta, zmienisz zdanie, zmienisz brief, który na początku już potwierdzamy i my robimy według tego briefu tą koncepcję, to jest właśnie to dodatkowo I w kalendarzu pojawia się kolejny kolorowy, czerwony pasek, że to jest ta praca dodatkowa. dodatkowe. Okej. I chyba najważniejsze, co jeszcze trzeba dodać, że my musimy o tym wcześniej zaraportować. Że słuchajcie, kończą nam się już ustalone Okej. dni pracy. To nie może być dzień wcześniej, to nie będzie być wieczorem. Musisz to powiedzieć wcześniej. I na przykład, jeżeli już widzisz, że jest pierwsza korekta, na przykład te pierwsze spotkanie, które było zaplanowane i wymierzone, i widzisz, że nie wiem, to co zaproponowaliśmy według briefu, który był wcześniej ustalony, to zupełnie się nie podoba, Mhm. no to No my już właśnie, alarmujemy. Chciałem Drogi inwestorze, zapytać o to, bo to jest coś w sumie, co trudno zmierzyć. My się z tym borykamy na co dzień. co się praktycznie nie zdarza, ale jak się zdarza, to mówisz inwestorowi, drogi inwestorze, my widzimy, że nasza propozycja tak się nie zgadza, Mhm. że już wiemy, że tej pracy będzie więcej. Mhm. I już on alarmujemy. na przykład powie tobie, no dobra, ale to w sumie nie moja sprawa, że nie trafiłeś z waszą propozycją. Trochę to jest jednak twoja sprawa, no bo my po to robimy brief i zadajemy pytania, to znaczy, że co się stało? Albo my zrobiliśmy coś nie według briefu, albo inwestor zmienił odpowiedzi na pytania. Mhm. I jeżeli, Ty się nie możesz pomylić. wiesz co, mogę oczywiście. Dobrze, kolejny raz. Paweł jedzie. Nie, no słuchajcie, no przecież to, z tym się boryka każdy projektant. Zaczynasz się zastanawiać, Ale wiesz co, co się wydarzyło i teraz nawet ta praca, którą musisz wykonać, żeby powiedzieć inwestorowi, no dobrze, to żebyśmy jeszcze raz mieli pewność, czy dobrze się rozumiemy, to musimy zrobić spotkanie, na którym taki zrobimy debriefing, czy tam rebriefing, tak to nazwę, czyli briefujemy się jeszcze raz, być może coś dokładamy do tego, już mamy jakąś koncepcję, którą możemy też omówić, to czy to liczyć, czy tego nie liczyć, no bo oczywiście, że liczyć, no bo ty pracujesz, my się wyceniamy godzinowo, tak jak z prawnikiem, jeżeli ty nagle zmieniasz twój punkt widzenia i chcesz inaczej przeprowadzić tą sprawę, prawnik musi popracować dodatkowe 20 godzin, to mu płacisz. To jest identyczna sytuacja, ale to są takie trochę strachy na lachy i faktycznie inwestorzy czasami zadają tego typu pytania, a co jeśli? Ale to się w praktyce nam nigdy nie zdarzyło. Nie było sytuacji, że robimy briefing, potem jest pierwsze spotkanie koncepcyjne i inwestor mówi, Boże, w ogóle mi się to nie podoba. Słuchajcie, to się nie zdarza w praktyce. Jak coś tam się nie podoba, jakiś fragment, dyskutujemy, korygujemy, ale no nam się to się po prostu, nie wiem, czy wam się to w ogóle zdarza. No, wiesz co, to nam się oczywiście, zdarza. że tak Mieliśmy zdarza. nawet mieliśmy ostatnio w tym No tygodniu i z czego, taką i z czego sytuację. wynika taka No, sytuacja? ja wam powiem, jesteśmy w dobrych relacjach z inwestorem. Dostaliśmy feedback na koncepcję, do naszej koncepcji, że
totalnie nie w stylu inwestora. Kompletnie Ale mieliście nie ten to. brief i tak Oczywiście. mieliśmy brief. Zawsze jak? jest głęboki. I co się okazało, tak? No Że myśmy przygotowali koncept, zaprojektowany w odpowiedni sposób, poprojektowane meble, układ, funkcja, kolory, materiały i tak dalej. I dostajemy taki pierwszy, czy w sumie drugi, no nieważne, feedback. To nie jest totalnie w naszej stylistyce. I mówimy, kurde, nie, co No jest jasne, grane, właśnie. co jest grane. I co się okazało? Potem usiedliśmy do rozmów i oni powiedzieli, bo to nie jest ten niebieski, albo to nie jest ten pomarańczowy. I co się okazało? W sumie koncepcja była ok, układ funkcjonalny w porządku, kształty mebli, zaproponowane rozwiązania funkcjonalne super, ale po prostu musimy stwikować kolory, żeby to usiadło. No to nie była żadna tragedia. No nie była tragedia, ale brzmiało strasznie, nie? Ja już mówię, co? Ale myślę, się że dzieje, zwróćcie uwagę, że odruchem projektanta jest to kurde, jest wszystko źle, to ja teraz muszę to wszystko poprawić i włożyć więcej godzin, żeby on był zadowolony, bla, bla, bla. Wracamy do tej mentalności ze studiów, No której tak. nas nauczono. Nas tutaj mistrz skrytykował. Trochę nie wiadomo o co chodzi. A słuchajcie, tak wtrącę tylko, a jak wam się w ogóle gada? Tu, Tej w budce? tym. Co? Ja- Słyszycie? Nie no, gada się świetnie. Nie, naprawdę i w ogóle sofy są też super wygodne, bo czasami jak mamy te krzesełka, które się ruszają, to jest trudne do utrzymania pozycji w godzinę, a tutaj naprawdę jest... W godzinę, czyli mierzysz czas. Mierzę Dokładnie, wyjazd. A w no. ogóle nie jest wam tu za gorąco, że my tu sobie możemy, wiecie, ustawić całą... Mi było trochę za chłodno na początku, dlatego założyłem bluzę, ale widzę, że Paweł tam trzyma t-shirt, bo to jest Bo ja klima na trzymam, górze. nie? wagę dlatego. Jest Trzymam, tak, jest to spoko dobrze, akustyka. zdrowie first. A jest akustyka super No tego, i klima. to kolorki słuchajcie. wybraliście takie trochę. Jak to wy Można sobie wybrać. Tak, Słuchajcie, tego. to kolejna sprawa. Ja myślę, że to jest takie pytanie, o które każdy chciałby, które każdy z widzów chciałby zadać. Ja wiem, jaka jest najlepsza miarka. Dalmierz laserowy. Nie. To w takim razie jaka stawka za godzinę? To jaką macie stawkę za godzinę? I teraz pytanie, jak to policzyć? Bo zakładam, że i to też będą różnice na rynku. Mhm. Jaką stawkę powinno mieć biuro, które jest 1-, 2-, 3-osobowe? Jaką stawkę powinno mieć biuro, które ma 10-15 osób, albo może nawet 100? Jak to wyliczyć? Dokładnie. I jak wy to zrobiliście? Policzyliśmy wszystkie elementy, które wchodzą do naszej pracowni. Od papieru toaletowego, przez oprogramowanie, przez konserwację tej klimatyzacji, którą w tej budce też pewnie trzeba wymienić jakiś To okazało się, że Piotrek zużywa za dużo papieru. Albo że na przykład Piotrek chciał, żeby wszędzie były filtry do powietrza, więc też weszło teraz... Myślę, jakieś głupoty. Albo, że teraz analizujemy też koszty, bo kryzys przyszedł, więc nawet patrzymy, zorientowaliśmy się, ile kosztuje woda, baniak z wodą, wiesz, co miesiąc. Abonamenty miesięczne. Abonamenty, jakieś subskrypcje. subskrypcje, tego jest mega dużo. I to wszystko razem oczywiście wykreowało nam taką kwotę, którą dodaliśmy do każdego projektanta, do każdego stanowiska, Mhm. bo to też z rozrostem biura jakby te potrzeby rosną. I jest pewna kwota, którą dodajemy do tego wszystkiego. No tak, musieliście mieć większe jacuzzi. Większe jacuzzi, więcej szampana, ubezpieczenie, do kosztów Czyli też wszystko. Stałe. Prosto to ujmując, bierzemy sobie koszty stałe, czyli jeśli jakiś prosty case, wynajem lokalu, czy na Tak. przykład jakaś rata, koszty prądu, czynszu, to wszystko można sobie sprawdzić na koncie, tak? Po prostu wchodzisz na konto, sprawdzasz, a tu wydałem na to, na papier toaletowy, na kostkę do toalety, na kawę, na ekspres, na to, tamto, siamto, siamto. Chcesz zrobić przerwę? Nie. Oj, mamy koszty stałe. I sprawdzamy sobie koszty stałe, pewnie to trzeba zrobić na podstawie 2-3 miesięcy na przykład, tak? Bo tam czasami coś wpada co kwartał. Dokładnie. Sprawdzamy, to są też ubezpieczenia i tak Najlepiej dalej. w ujęciu rocznym. Można to też zrobić w sumie w rocznym, policzyć po prostu. Okay. Podatki. Czyli nagle okazuje się, podatek to zależy od tego, ile zarobisz. I wtedy okazuje się, że na przykład Serio. Podatki to... Ja zawsze próbuję z tymi podatkami, ale Dobra, to nie rozumiem podatki. Nie okazuje rozkrywajcie się, że na przykład rocznie twoje koszty przy, nie wiem, 1, 2, 3 osobach, to jest takie stałe, tak? Tak. To jest 100 tysięcy, tak? Mhm. Załóżmy sobie. Czyli tyle wydajesz pieniędzy i nawet jakbyś nie projektował, to musisz je wydać, żeby Dokładnie. pokryć różnego rodzaju subskrypcje, bla, 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 leasingi. Okej, no to masz jedną kubkę. Do tego zakładam, że potem sobie mówisz, wynagrodzenia to jest oczywiście jeszcze kolejna sprawa. Tak. No i potem w sumie to trzeba sobie zadać pytanie,
ile ja chciałbym zarabiać miesięcznie, żeby być zadowolony. Marża, Tak. czyli Czyli mówimy sobie, okej, dla mnie... To nie jest wszystko. Ja uważam, że tak, wszystkie te 3 rzeczy, które wymieniłeś, tak. Ja uważam, że kolejnym pozycją powinien być jakiś bufor bezpieczeństwa. Okej. A ta marża to jest... no to Nie, no marża to jest, no ją oczywiście wliżasz do marży, ale to powinno być w tym twoje wynagrodzenie. My mamy jeszcze taki budżet O, na rozwój. nie, stop. Właśnie o to chodzi, że wynagrodzenia to jest de facto część tych kosztów. Stały. To jest koszt. Że to, co zostaje w firmie, to jest ta marża i tak. w tej marży, tą marżę możesz sobie podzielić na to, Tak. co jest na inwestycje, co jest Dokładnie. buforem. Ale to czekajcie, kosztem stałym też jest inwestycja, no marketing, jakby prowadzenie, Tak. czy zewnętrzne, Nie, czy ale wewnętrzne. inwestycją może być na przykład, że robimy nową firmę. Niezależnie od tej, ale no to- skądś chcesz mieć czyli na kapitał przykład na marketing. zupełnie coś Dobra, nowego. czyli mamy Chłopaki tak. wiedzą najlepiej. Koszty stałe, mówimy sobie, że to jest 100 000, ja chcę zarabiać miesięcznie 10 000, powiedzmy, tak? Tak. Plus tam sobie liczyłem podatki, no to w uproszczeniu chciałbym mieć 120 000 w takim razie rocznie zarabiać, do tego, nie wiem, jakiś rozwój, coś. Załóżmy, że dobijamy do 300 000, tak? Wtedy mówimy... Niezły rozwój. No, weź, nie przy... Dobra, dobijamy do 13 milionów. Nie wiem, co... No co za różnica, no, podajemy schemat, Dobrze, tak? dobrze, dawaj. Zawsze się musisz wtrącać. Rozbijasz mu myśl. A wiesz, że w ogóle w komentarzach wiele osób mówi, Piotrek ciągle się wtrąca. Tak, wtrąca No. się. ale Drodzy teraz słuchacze, nie uczy się. przepraszam, bije się w Dlatego pierś. o, Ale patrz, najlepsze jest to, że on nie wie, że ma wyłączony mikrofon dzisiaj. Tak. A w tej budce jest Adam, tak wyłącz, zajebista jak akustyka, że nie słychać. Wyłącz. Dobrze, Dobra, wróć. dochodzisz do tego, że chce, że wychodzi ci 10 milionów, nie, 12 milionów, tak? Rocznie, dzielisz to potem przez miesiące, tygodnie i godziny i na koniec otrzymujesz stawkę godzinową. W takim razie, żeby to wszystko się spinało, żebym mógł opłacić wszystkie koszty stałe swoich pracowników czy wspólników i żebym ja wyszedł na to, na czym mi zależy, to powinienem zarabiać na godzinę tyle. Tak? I to Dokładnie. wtedy to są różne koszty, bo niektórzy mają wszystko bardzo, nie wiem, uproszczone, pracują sobie w domu, Człowiek nie laptop. wiem, człowiek laptop, tak? I wtedy te koszty godzinowe wychodzą na przykład, nie wiem, wyjdzie komuś, że w sumie to 150 zł albo 100 zł, to jest satysfakcjonująca A ile stawka. płacicie na przykład za elektrykę w pracowni? Pamiętacie? Jezu, no, 500 Ale to zł. jest coś, co mi ostatnio... 500 tak, zł miesięcznie. My też płacimy 500 zł. Albo- Byliśmy u znajomych w biurze, którzy mają też biuro podobne i płacą 2400, bo mają takie serwery, które ciągną na maksa dużo prądu. Jakąś I my umowę. patrzymy, albo patrzymy na tą taryfę. umowę i na tą taryfę. No ale to też jest Patrz, pytanie, czy wynajmujesz jakby mieszkanie na biuro, czy to jest lokal usługowy. Tu nie wchodźmy my się w takie rzeczy, Ale bo trzeba bardziej... to na to Ale to zadbać. trzeba mierzyć. To Czasami- trzeba mierzyć, to trzeba wiedzieć. My się tego nauczyliśmy akurat takiego mierzenia przychodów, rozchodów i tak dalej dosyć szybko, bo Odziedziczyliśmy to po prostu z miejscem urodzenia. tak, ale dzięki dofinansowaniu zostaliśmy wrzuceni w szkolenia z księgowym, Mhm. który nam to wszystko wytłumaczył. Na początku to brzmiało przerażająco i pierwszy odruch artysty po ASP był taki, czy po UAP, był taki, że ale ja nie chcę tego robić, nie chcę tego wiedzieć, mi jest to w ogóle nie lubię. Mhm. No, ale jakby z każdym kolejnym rokiem widzieliśmy, że trzeba się orientować, trzeba to wiedzieć, podatki i tak dalej, to księgowy ci i tak nie powie, co ci się najbardziej opłaca, bo trochę trzeba samemu trzymać rękę na pulsie. Księgowy nie jest czytać. doradcą. Ale słuchajcie, to jest na przykład kolejna analiza, do której doszliśmy po jakimś czasie. Czyli wy też sobie wyliczycie tą godzinę. Godzinówkę sobie Wyliczyliście. wyliczyliśmy mniej więcej. Wiemy, że miesięcznie powinniśmy zarabiać tyle, żeby chociaż wyjść na zero, nie? Takie mamy tam przeliczenia swoje. I teraz tak, co się okazało? Bo to też po tych wszystkich miarach, ile powinniśmy zarabiać na godzinę, jakie są koszty utrzymania pracowni, ile zarabiają tam ludzie, co się okazało? Że my, biorąc ten pierwszy wskaźnik z Excela, gdzie się okazało, że powinniśmy brać udział w tych czy brać te trochę mniejsze projekty, które szybciej mijają, czy tam szybciej się kończą. Efekt jest taki sam jak przy dużym, rozgłos czasami jest większy, satysfakcja jest większa, bo szybciej mamy efekt i tak dalej, i tak dalej. Być może będzie mniej problemów, bo jeśli nawet coś źle zaprojektujemy, czy źle się coś wydarzy, to jest mniej do poprawki, bo jest mniej metrów kwadratowych. I co się okazało? Fajnie, ale bardzo często przy tych projektach odpadamy jako z konkurencją, z którą startujemy. Dlaczego? Człowiek laptop.
Bo masz po drugiej stronie człowieka laptopa, który, no oczywiście nikomu nie ujmując, bo ten człowiek laptop być jest może jest spoko, po prostu absolutnie nie. 1000 razy lepszy niż wielkie biuro. Ale okazuje się, że po drugiej stronie jest osoba, która ma bardzo niskie koszty stałe i ona za ten sam lokal, czy za ten sam projekt może powiedzieć, że jemu, tej osobie starczy 15 000 za projekt, przykładowo, bo się utrzyma, zarobi i w ogóle super będzie. A my, żeby zarobić na tym samym projekcie, licząc tylko koszty, musimy powiedzieć na przykład 40 000. I jakby to jest problem, że to są najlepsze projekty, najfajniejsze i najciekawsze, ale mamy tu największą konkurencję, bo najtańszą konkurencję, która cały czas robi to dla siebie na dobrych zasadach. Nie? Wiesz, Więc w tym momencie, mając duże biuro, koniec końców, gdy w ostatnim czasie spotykamy się powiedzmy w takim finale, trójka najlepszych biur, czy tam wyselekcjonowanych, przystępujących do przetargu na projekt biurowy 2, 3, 4 tysiące metrów kwadratowych, to my już się nie zderzamy z człowiekiem laptopem, tylko z drugim biurem i tam się okazuje, że różnice w stawkach już nie są takie duże i często decyduje lokalizacja biura, nie wiem, doświadczenie w danym typie projektu, ale już nie stawka, bo często one są wyrównane, więc to jest też taka pułapka, bo pomierzyliśmy sobie na początku i potem mówimy, kurde, tyle tych zapytań przychodzi, a my ciągle przegrywamy, I zobaczcie, ciągle jesteśmy za drodzy. I to jest też Tak, coś, co też zauważyliśmy. to jest coś, co też można mierzyć, nie trzeba, czyli ta konwersja. Ile zapytań przychodzi, a ile faktycznie jest, później staje się No, projektem. Policzyliście, ile macie na przykład ofert w tym roku wystawiliście? Ofert Wiesz wysłaliście? co, To jest proste, bo my mamy mamy ofert. numerowane tak samo jak Tak, projekty. nie To robiliśmy numerujemy od tylko. początku. Ale wielu architektów spytałem, czy wiedzą, ile w tym Wypisali roku ofert. wypisali ofert. No to Mało pamiętacie kto. ile? To nie pamiętam, Z głowy ale nie. to jest super do sprawdzenia. Ja myślę, Tak. że pewnie, nie wiem, w okolicach 150-200 ofert poszło. To ciekawe. Ale super proste, po prostu sprawdzamy No tak. pierwszą ofertę z roku i ostatnią i mamy Ale numer. jeszcze do tego, co mówiłeś, co jest oczywiście super ciekawe i mamy te same doświadczenia, uważam, że jeszcze jest jeden faktor poza tym, z tą pracą konkurencji tak zwanej. Jest jeszcze jakość projektu. I teraz jak ja sobie liczę, że mój projekt, ja robię mega schematyczny, trochę tam ściemniam i ten projekt mi zajmuje 100 godzin, a ty robisz projekt, który jest przemyślany, dużo więcej spędzasz nad koncepcją, twoje detale są lepsze i tak dalej, i nagle ten sam projekt u ciebie trwa 200 godzin. Czyli to nie tylko liczysz koszt ten miesięczny twojego biura. I my się spotykamy bardzo często z sytuacjami, projekt projektowi nierówny, zakres projektu zakresowi projektu nierówny, czego inwestor z reguły nie rozumie, bo inwestor wtedy tylko widzi, bo jest dla niego to wygodne, bo z tobą właśnie negocjuje, że ty chcesz za ten projekt 120 000, a ktoś mu oferuje 60. No i co No i to nie jest tylko ta różnica, uważam, twojego kosztu biura, do tego jest jeszcze różnica jakości projektu. No dobra, i teraz To zapytam, jest trudno wyjaśnić. bo teraz mamy tak, wchodzimy w takie współczynniki, Trudno czy w mierzenie rzeczy niemierzalnych. Znaczy, tak bo- i nie, właśnie tak i nie. Bo I to jest... czy wy używacie jakiegoś wskaźnika w takim razie, nie wiem, sukcesu, projektu, nie wiem, rozgłosu marketingowego? Ale wiesz co, ja bym się jeszcze zatrzymał przy tym, co Mhm. powiedziałeś, że to jest niemierzalna ta jakość projektu. I to jest coś, o czym dyskutuje SAF, Izba, SARP, że Czy nagrody są jakimś wskaźnikiem? nie, że wskaźnikiem jakości twojego projektu Mhm. w ogóle jest zawartość dokumentacji. Okej. I szczegółowość tej dokumentacji. I to jest taki dyskurs duży w różnicach w stawkach i w profesjonalizmie biur, że ktoś ci oddaje projekt, który jest zrobiony na 10 kartkach Mhm. i bierze 30 000 za ten projekt, a Mhm. ktoś oddaje ci projekt, który jest zrobiony na 130 kartkach Mhm. i to jest ten sam projekt. Szczegółowość jest zupełnie inna, Mhm. ale inwestor trochę o tym nie wie, więc jakby ten zakres dokumentacji można, techniczny zakres dokumentacji, można zacząć mierzyć. Można mierzyć, czy ty robisz, wiesz, ilość wizualizacji, jak dobre wizualizacje i tak dalej. Więc to nie jest tak, że to jest No do to końca Ja niemierzalne. wam mogę Ale w jedynie Polsce nie powiedzieć, ma wytycznych. No, ale to Znaczy, czekajcie, to jest... my to robimy tak, że po prostu w naszej ofercie, którą na początku dostaje klient, już jest wypisana jakby ilość dokumentów, może nie w liczbach stron, ale po prostu jaki będzie zakres, jest to opisane, włącznie z tym, ile na jakim etapie
mniej więcej dostanie widoków czy wizualizacji. Tak, no i to jest na takie pytania inwestora, które się w trakcie negocjacji pojawiają. No ale dobra, ja mam projekt od was za 100, a tu mam od konkurencji za 50. No to chyba musimy ponegocjować. Czemu wy jesteście tacy drodzy? No to masz narzędzie, żeby na takie pytanie, którego ja strasznie nie lubię, bo jeżeli jest negocjacją i z udawaniem, że inwestor nie wybornie, niestety często tak się zdarza, no to zamiast tłumaczyć, no drogi inwestorze, ja nie wiem, co jest w zakresie tego innego projektu. Proszę mi pokazać ofertę z dokładnym zakresem tego projektu, to ja powiem czymś, dlaczego ta nasza oferta jest droższa, bo to są gruszki i jabłka w tym momencie. Ale musimy mieć jabłka i jabłka. A muszą być jabłka i banany. Czyli warto na przykład przy rozmowie i przy przesłaniu oferty nawet pokazać taki typowy projekt, tak? Czyli Tak. tak wygląda koncepcja pierwsza, tak wygląda druga, tyle widoków, taka jakość wizualizacji, tak wygląda projekt wykonawczy, ma tyle stron, wszystkie materiały są opisane, zebrane wyceny i tak dalej, i tak dalej. W takim razie zbierzcie przykładowy projekt od konkurencji. Dokładnie. I to Zdarza nam się, że wysyłamy nawet czasami jakieś przykładowe projekty, ale rzadko, szczerze mówiąc. I mimo, że oferta jest tak skonstruowana, o którym to mówiliśmy w poprzednich podcastach, że jest właśnie to wytłumaczone, o czym powiedziałeś, Paweł, teraz, to nadal to odpada. Czyli jest gdzieś taki niemierzalny faktor tego sukcesu, o którym Jurek zaczął mówić, czyli czy na przykład nagrody, które zdobyliśmy wy i my za różne projekty, odznaczenia, teraz AD100, czy AD100 nam w zeszłym roku pomógł i po tym roku mamy wiele zapytań w porównaniu do mierzycie innych coś lat? takiego? To Czy to się da zmierzyć? To się nie da. Słuchaj, ale to się da zmierzyć z zapytaniami. Oczywiście. Jakbym Ile- to Zaczekajcie, skonwertował, posłuchajcie. czy... Bo jeszcze co można mierzyć? Czy w ogóle to robicie? Na przykład startujecie w konkursie ofert, dostajecie maila, najczęściej, no dzięki, niestety wybraliśmy inne biuro. Tak. I czy wy w takim razie mierzycie, robicie feedback calla i pytacie, a dlaczego odpadliśmy? Co było decydujące? Czy to była cena, czy to był czas, a może coś innego? I w ogóle jeszcze na początku, czy mierzycie i sprawdzacie, jak przychodzi do was zapytanie ofertowe i klient pyta, witaj Karolu, chciałbym, żebyś zaprojektował dla mnie garderobę, a tu już nie ma problemu. Ale skąd, Uwielbiam Tak to garderoby. wygląda. Tak to wygląda. skąd pan się o nas dowiedział? Albo Tak, pani. pytamy. Pytacie. Bo to jest też ważne. I to jest miara. Pytamy. Skąd do nas dotarliście? Czy to jest polecenie? Tak. Czy to są publikacje? Czy to jest... Staramy się to mierzyć zawsze, jak nawet ktoś pyta się o ofertę, to ja staram się pamiętać o tym, żeby zapytać, a skąd pan o nas słyszał? Ale potem jak odpadnie to, co Paweł zapytał, no to ostatnio pamiętam na 4 duże zapytania, to tylko raz zapytałem, dlaczego odpadliśmy. Ja mam dlaczego taką odpadliście? anegdotę. Bo osoba, która wygrała, projektantka, która wygrała, lepiej pasowała do stylistyki tego Wizerunku tego miejsca i jeszcze miała jakieś biznesowe podejście, którego my nie mieliśmy. Nie wiemy, jakby. Wiedzieliście co to? ale jeszcze... Ale zdarzyło nam się taka odpowiedź na pytanie, kiedy na koniec rozmowy z właścicielką pewnych tam sieci gastronomicznej zapytałem, jak nas pani znalazła, to powiedziała w menu z ciachami. Oh my god. No, my też Dawaj oczywiście jak chwilę, pytamy, to mamy takie Właśnie, może ja tą klimę tutaj włączę mocniej. My, że wyskakujemy z lodówki na przykład i już ciężko jakby nas nie kupić. Słuchajcie, ale tu się pojawił jeden bardzo fajny wątek, o który pyta Paweł. Co mierzy inwestor, wybierając tą pracownię? Bo jak mówimy sobie o tym, kogo finalnie wybiera inwestor i podaje ten argument, ci są za 50, ty jesteś za 100, to jest... Ja zauważyłem, że co mierzy albo czego nie chce mierzyć inwestor. Z reguły inwestor bardzo lubi mierzyć kwotę za projekt. To uwielbia mierzyć. Uwielbia mierzyć. Stronę w ofercie. Ostatnią stronę w ofercie uwielbia mierzyć, porównywać. A kto nie lubi? Kto nie lubi? Każdy. I na podstawie tego wybiera projektanta. Inwestor właśnie nie lubi mierzyć tej jakości, zanim jak podpisuje, przed podpisaniem, przy wyborze, nie lubi mierzyć tej jakości projektu, nie lubi na to patrzeć, bo nie daj Boże, to mu spowoduje, że nie będzie mógł patrzeć tak na tą ostatnią tabelkę z cenami. I no, ja to widzę od 14 lat, jak często inwestorzy właśnie nie lubią mierzyć jakości dokumentacji. Oni sobie porównują projekt i projekt. No Tu dobra, jest projekt, tam jest projekt. to w takim razie, bo tak, to jak sprawić, żeby ten klient był w stanie
docenić jakość projektu, nie? Jakby sami możemy sobie teraz pomyśleć, bo załóżmy kupując cokolwiek, laptop, budkę, stolik, krzesło, w teorii możesz zobaczyć jedno, zobaczyć drugie, dotknąć, nie wiem, powąchać, usiąść i tak dalej. A co z projektem? No bo samego projektu jako projektu, no kartka papieru wielu osobom nic nie powie, wizualizacje lepsze, gorsze. Mało kto to Czy, czyta. czy w takim razie to jest nauczka, hej, to tylko, i to też jest czas oczywiście, hej, to na etapie projektowej spotkaj się z tym klientem, weź go, zabierz na swoją realizację, pokaż mu, jak rozwiązałeś problemy i w jakich detalach pracujesz i jak wygląda twój projekt po realizacji. Może to jest Znaczy, to dobrze, że wspomniałeś o rozwiązanie tej tego. budce, no bo my mamy swój staż pracy. Tak samo o Framery można powiedzieć, że oni byli modni, zanim w ogóle się pojawiły inne budki. Po raz pierwszy wyczuli, że open space'y potrzebują takich wydzielonych przestrzeni. To my też możemy, i już zaczęliśmy też tak komunikować, te rzeczy trochę niemierzalne, a jednak budujące przewagę konkurencyjną. Jesteśmy na rynku 16 lat, my nie znikniemy teraz tak nagle. Druga sprawa, projektowaliśmy to, co teraz pięknie się nazywa dla osób tam neuroatypowych. My już wtedy myśleliśmy o akustyce, tak jak tu, o oświetleniu odpowiednim, które można stopniować, o funkcjonalnościach, które pozwalają pracować z jednej strony w skupieniu, z drugiej strony jak potrzebujesz pobudzenia, to masz przestrzenie bardziej otwarte, bardziej energetyczne. To są trochę mało seksowne takie hasła, które trzeba zebrać też w swoją ofertę, żeby wykazać, co cię różni od tych ludzi, laptopów czy firm, które świetnie wyglądają, ale się pojawiły 2 lata temu i jakby co dostaje w ramach tej ceny, że to nie jest cena po prostu wyciągnięta z metrów kwadratowych, tylko za tym stoi, tak jak w przypadku nawet ostatniego wyróżnienia AD100, my postanowiliśmy pokazać zespół, który jest z nami naprawdę długo, tak? U nas nie ma projektantów z łapanki, tylko to jest zespół stały, my się znamy, to są ludzie z doświadczeniem. No dobra, Ja, to są Fedisto rzeczy, też które możesz... też masz biura po Ale- 2 osoby, ale ale ja też mówię- nie... Ale jest to Nie, ale ja to chodzę, dla ja inwestora. nie porównuję nikogo z nikim, tylko mówię, co my możemy dołożyć jako ten nasz wskaźnik, co jest tym Tak, tą a- przewagą konkurencyjną. No ja jak sobie nie mam jakiejś metodologii mierzenia tego, ale jak po prostu z tych setek rozmów z inwestorami, robienia ofert i powodów, dla których te oferty nie przechodzą, to ja widzę, że często inwestorzy nie są do końca szczerzy w tym, w jaki sposób oni wybiorą architekta. Nie podają do końca architektom mierników, na jakiej podstawie wybiorą ciebie bądź kogoś innego. I ja zauważyłem, to się wielokrotnie pojawia, jak odzywa się inwestor i mówi: wy jesteście wspaniali, bardzo chcemy z wami pracować, tylko z wami, my was śledzimy już od 5 lat, bardzo chcemy z wami. No to bardzo miło się słyszy, super, ale fajnie. Po czym, Wtedy Piotrek mówi, to dodaj jeszcze 0. nie, po czym dowiaduje się od kolegi, koleżanki, że oni mieli ten sam telefon i tą samą śpiewkę. I mi się to strasznie nie podoba, bo to jest jakieś z założenia nieszczere, bo ktoś ci mówi, że chce z tobą, a tak naprawdę ma jakieś inne mierniki, o których ty nie wiesz, na podstawie których wybierze tego architekta. I często jest to miernik po prostu wysokości oferty. Czyli ten inwestor tak naprawdę nie szuka tej najlepszej jakości, co ci komunikuje. Jego miernikiem, o którym ci nie mówi, jest to, czyja oferta będzie najtańsza na przykład. No, to się nam faktycznie w tym roku zdarzyło i te oferty, to rzeczywiście dostałem też taki feedback, że już No właśnie. daliśmy się z gąską, z prezesem przybiłem 5, wszyscy zachwyceni, że będziemy kreować ten wizerunek tej firmy i nagle dostajemy maila, że jest inna oferta tańsza i że może kiedyś popracujemy. Nie dobra, ale to w takim razie co? Może trzeba wyciągnąć z tego lekcję i powiedzieć, spójrzmy na swoją ofertę, to co, tak jak w przypadku konfiguracji na przykład samochodu, to co my, albo komputera, laptopa, co my z tego możemy wyrzucić, żeby ta oferta początkowa była jak najniższa, tak? To zróbmy 0 tur poprawek, albo 1 turę poprawek, albo na przykład skróćmy czas, albo okrojmy ilość detali, rysunków i wtedy na przykład się okazuje, że przygotowujesz ofertę na 20 000, a nie na 50 przykładowo,
ale jest ona strasznie okrojona. No i klient, tak jak w przypadku zakupu różnych rzeczy, w których możesz sobie dobierać różne elementy, nie wiem, tapicerkę, jakość materiałów i tak dalej, w teorii troszeczkę się nabiera, no bo to jest taka niska oferta, Tak. podpisujecie umowę, wy robicie koncept, jedną turę poprawek na przykład i mówicie, no ale to już się skończyło, to chcesz, to teraz musisz... Znaczy, uważam, że mamy nawet lepszą pozycję niż producent samochodów, bo jak już kupisz tanią wersję, to nic z nią nie zrobisz. A w momencie, jak zaczniesz pracę z wami, z nami, zobaczysz, kurczę, to jest faktycznie dobra jakość, dobrze się pracuje, to ja jednak mogę coś dołożyć, mogę dołożyć godziny, mogę Zdarza wam się tak pracować? Tak ofertować? Wiesz co, no ograniczyliśmy w ostatnich latach trochę to, co dajemy, bo kiedyś dawaliśmy na przykład od razu 2 wersje, żeby właśnie, tak jak w przypadku produktów, można było coś tam porównać ze sobą, ale to po prostu z założenia jedna wersja jest do wyrzucenia. Chyba że jest miks 2, aczkolwiek to nigdy dobrze nie robi. Więc wychodzimy od jednej, tury poprawek są też ograniczone i ponieważ was słuchamy i szanujemy, no to to, co jest ponad standardową, zryczałtowaną kwotę, to jest rozliczenie godzinowe. Nam to się dosyć dobrze sprawdza. Czyli i tak podajemy zryczałtowaną cenę za zakres, który jest podstawowy, a wszystko, co jest dodatkowo, nadzory, prace, inne rzeczy. Natomiast no, my widzimy na rynku, że niektóre biura tak okrajają oferty, że jakby już jest wiadome przy podpisywaniu oferty, wie to architekt, że tam będą musiały być prace dodatkowe, bo właśnie w ogóle nie ma tur poprawek. No nie da się zrobić projektu, że w ogóle tych tur poprawek nie ma. I inwestorzy się na to bardzo łapią. My jakby nie zrobiliśmy na razie czegoś takiego. Oczywiście moglibyśmy powiedzieć, dobra, to my tak tą ofertę napiszemy, że ona będzie niższa, bo i tak wiemy, że w połowie procesu będą dodatkowe koszty. Ja tak strasznie bym nie chciał robić. Wiemy, że niektórzy na rynku tak robią. To jest Nikt z nas by nie chciał. Uważam, że to jest nie do końca uczciwe, ale nawet nam się zdarzyło z inwestorami rozmawiać, którzy nam pokazują, no słuchajcie, wasza oferta jest na 100, tu jest za 50, no to pokażcie nam te oferty, pokazują nam i my mówimy nawet, ale słuchajcie, tu nie ma tego, tu nie ma tego, tu nie ma tego. Ale niektórzy inwestorzy są tak skonstruowani psychicznie, że oni i tak to wezmą i będą potem dopłacać, żałować i potem się spotkamy na mieście i mi powiedzą, no miałeś rację, finalnie zapłaciliśmy im tak, jak mi mówiłeś, 150. No... I niestety to jest też konstrukcja ludzka, że ludzie bardzo lubią mieć wrażenie, że wzięli coś tańszego, nawet jak potem dopłacą. No i tak, słuchajcie, ten świat się kręci. Słuchajcie, my powoli musimy dążyć w kierunku podsumowań. Zmierzmy, ile ten podcast już Czy trwa. też jakichś w ogóle trudnych pytań na koniec w stylu, gdybyście mogli zacząć coś mierzyć, to co by to było? No, Co najbardziej lubisz mierzyć, Karol? Ja najbardziej lubię mierzyć chyba szybkość realizacji koncepcji z inwestorem. Jakby na ile czasu nam zajmuje faktycznie zrobienie koncepcji i doprowadzenie do momentu, kiedy ten inwestor to zaakceptuje. I chyba ta satysfakcja tam istnieje najwyższa, że zdarza nam się pierwsze spotkanie, inwestor wychodzi z łzami szczęścia w oczach i mówimy, kurde, zajęło nam to te 3 tygodnie i właśnie trafiliśmy, zrobiliśmy. To jest mega fajne. A ty, Jerzy? Może tak, mój mózg reaguje niestety bardzo prymitywnie i dopaminowo i super się mierzy zasięgi, tak, w mediach społecznościowych, super się mierzy lajki za nagrody i tak dalej, natomiast to nie jest coś, co biznesowo ma takie proste przełożenie. To lubisz mierzyć. To lubię mierzyć. A ty? No, chciałem powiedzieć coś o fakturach, ale zostawię to tobie. wiesz co, ja lubię mierzyć takie rzeczy nieintuicyjne, takie miękkie rzeczy. Poduszki? Poduszki. Uwielbiam mierzyć wielkość poduszki. Jak jadę gdzieś do hotelu, to proszę, żeby mi obsługa zmierzyła co do milimetra. Nie, pan powiedział, że... Nie, słuchaj, no na przykład lubię mierzyć mój rozwój zespołu podczas projektu. Lubię mierzyć no, zadowolenie takie emocjonalne i w ogóle emocje, które są przy naszej pracy, przy kolejnych projektach. I lubię mierzyć co nas czeka za rok, za 2, za 3, za 5. Mam to z tyłu głowy, patrzę tak w przyszłość, czy te ruchy, które robimy dzisiaj,
mają sens w takim szerszym kontekście. To jest takie, to nie mam do tego tabelki, nie? Ale lubię o tym myśleć i się zastanawiać nad tym, w jaki sposób to mierzyć, bo też się super szybko zmienia świat, nasza praca też się zmienia, rynek się zmienia i no, lubię na to patrzeć. Ale masz Worda do tego i działa to wtedy, kiedy wypiszesz na przykład przy feedbacku z projektantem i porównujesz potem feedback ze stycznia, a potem z grudnia i w grudniu się okazuje, Tak. co sobie założyłeś w styczniu i czy w grudniu to zrealizowałeś, czy nauczyłeś się cel na rok, programu, co bym chciał, na pracować. 5 lat, gdzie bym chciał być, gdzie bym chciał, żeby zespół był, czy jestem zadowolony właśnie z poziomu, no nie wiem, zadowolenia ogólnego. To, co powiedziałeś, to jest temat w ogóle. No, myślę, że na tak. kolejny odcinek, bo tu jest dużo bardzo fajnych O, dzięki, czuję się Dobra. jako kreator nowego odcinka. Niech ci będzie, no. Jeden może być. Paweł, co ty lubisz mierzyć, albo też czego nie lubisz mierzyć, cwaniaczku? A powinien. Co ja lubię mierzyć to samo co Karol, czyli czas. Bardzo mnie satysfakcjonuje, jak projekt powstaje szybko, jest w punkt i jeszcze do tego się szybko zrealizuje. Jakby to jest coś, co mnie bardzo satysfakcjonuje, jeśli to idzie szybko, sprawnie i widzę po sobie, że jeśli projekt się rozciąga, jest nietrafiony albo coś tam idzie jak po gruzie, to jest taka miara, która mnie bardzo denerwuje. Okej, Mam a pytanie. ja też. Kto pierwszy? Ja mam pytanie, a jakie najdziwniejsze dziury w tym całym mierzeniu wykryliście w swoim zawodzie? Dziury takie, że mierzysz na przykład czas. Gdzie? Dziury. Którymi pieniądze uciekają? Czyli czas równa się To pieniądze. znaczy, dla nas myślę, że takim brutalnym odkryciem było po prostu to, że nie mierzyliśmy w ogóle wszystkiego, co robiliśmy dodatkowo wokół projektu, który wydawało nam się, że jest świetnie wyceniony Mhm. i przecież i tak dla jego dobra, jeśli zrobimy pełno rzeczy naokoło, to i tak na tym zarobimy i jeszcze na dodatek projekt wyjdzie mega, jeszcze klient będzie zadowolony, a na końcu my. Mhm. I się okazało, że to wszystko, co się dzieje właśnie naokoło, te telefony, wyjazdy, prace dodatkowe, maile, nawet to, że robimy sami sesje zdjęciowe i je za darmo oddajemy wszystkim, że my tego w ogóle nie sprawdzamy, nie monetyzujemy, że to jest absolutnie ogromny kosztuje błęd. dużo. Dziur. A kosztuje nas bardzo dużo pracy, wiedzy, talentu. A ty, Karol? Powiedz na swoje własne pytanie. Jakie dziury? Ja zauważyłem takie, może małe, takie Dziurki, dziureczki. dziureczki, ale tak, mam dwie, które najbardziej mnie zszokowały. To idziesz. Że jedna to jest taka, że uciekają pieniądze w moich spotkaniach z inwestorami, które są niby spotkaniami zapoznawczymi, a tak naprawdę są to spotkania, na których ja już radzę. I analizuję i radzę. I okazało się, jak zacząłem to tak konkretnie liczyć, że to jest około 25 godzin miesięcznie. Strasznie dużo Z tych roboty. Za darmo. 60. Prawie jak pół Tak, a potem drugie, 30 godzin w ciągu miesiąca, to są spotkania z przedstawicielami handlowymi, którzy dzwonią do pracowni i mówią, że mają jakiś nowy produkt i chcieliby przyjechać go zaprezentować, a najchętniej zrobić szkolenie dla całego zespołu. I to wychodziło około 30 godzin nie tylko mojej bycia w pracowni, ale też jeszcze kogoś w pracowni. Co okazało się, że to były zaangażowane 2-3 osoby. To też jest temat na osobny podcast. Architekci i przedstawiciele handlowi. Jak żyć? I odkąd to ucięliśmy i jednym i drugim grupom, które do nas dzwonią, powiedzieliśmy, że ta praca kosztuje. Tak, oczywiście Już nie chodzę dzwonią. już nie dzwonią na tak. Macie klient. Nie dzwonią drugi raz, nie mamy klientów też, ale to jest jedno. Prawda jest taka, że ci, którzy rzeczywiście doceniają ten czas, płacą i przychodzą i te spotkania są bardzo konkretne, ja jestem z nim zadowolony i ja się czuję z tym bardzo dobrze, a na pewno zachowałem pewnie ze 40 godzin, które wykorzystuję na rozwój i na pracę na aktualnych projektach. No super, ale to ja jeszcze trudniejsze pytanie, bo na razie A były jeszcze łatwe. nie odpowiedziałeś na to. Jakie dziury? Dobra, To, dobra, że to są idźmy te dalej. same, te same odpowiedzi. A Natomiast... jeszcze Paweł nie odpowiedział. bo myślałem, że macie to samo. Ja już zapomniałem, jakie było Jaką dziurę wykryłeś? Bo nawet rozmawialiśmy przed podcastem, mówisz, kurde, ucieka kasa dziurami. dziurę. No to jest w sumie to, co oboje mówiliście. To jest taka praca, inaczej. Opowiem wam o jednej Historię rzeczy, życia. nie, którą zmierzyłem w sensie, bo rozmawiałem z paroma naszymi
osobami współpracującymi, z naszymi architektami, projektantkami i doszliśmy do wniosku jednego, że tak mniej więcej 5-6 lat temu pracowaliśmy na bardzo dużej skali, co nadal się nam oczywiście zdarza i nadal to robimy, bo mamy porównanie i to były generalnie przestrzenie biurowe, takie tam właśnie powierzchnie 2, 3, 4 tysiące metrów kwadratowych. I ja zacząłem się zastanawiać, kurczę, słuchaj, poziom naszych projektów jest taki sam, nie? Nawet lepszy, nawet wyższy teraz, bo jesteśmy wzbogaceni o dużą dawkę doświadczenia, wiedzy i tak dalej. Kiedyś oddawaliśmy projekt biurowca, który miał 3000 metrów kwadratowych. Z budowy dostawaliśmy parę pytań tygodniowo. Na naradach budowy musieliśmy być od czasu do czasu i generalnie nikt nie miał pytań. Wszystko było w projekcie, bo wszystko było w projekcie i po prostu od czasu do czasu trzeba było podjechać, pogadać, ale ten etap od wydania projektu do realizacji mijał tak generalnie bez jakichś wielkich pożarów, bez wielkich pretensji, bez podnoszenia wrzawy. Po prostu w pewnym momencie okazywało się, że po paru spotkaniach projekt był gotowy. A teraz, nie wiem dlaczego, znaczy trochę się domyślam, ale to może każdy sobie odpowie, przy oddaniu projektu o tej samej powierzchni, o tej samej skali, dokładności projektu, my mamy codziennie 50 maili i 20 telefonów, ale jak to zrobić? A tego się nie da. Ja serio, ale z czego to wynika? Z tego, że PM-owie albo osoby prowadzące projekty nie czytają projektów. Oni zadają nam To zmienili pytanie. się na rynku project managerowi. Oj, bardzo. Oni zadają pytanie, a jak to zrobić? A jak to ułożyć? A jak to wykonać? Albo najgorsze chyba, gdzie znajdę? Tak. A co się okazuje? Wszystko W jest dokumentacji mordo. Tak, do dokumentacji mordo. i my tracimy ogromne ilości czasu na to, żeby wytłumaczyć wykonawcom, a gdzie to jest narysowane. Serio macie wrażenie, że wykonawcy O. 7 lat temu, czy project managerowie, to byli inni ludzie? Tak, Wow. zupełnie inni. Bo my zawsze mieliśmy ten problem, również 7 lat Ale temu. słuchajcie, Ciekawe. tu de facto zajawiacie, chłopcy, coś, o czym opowiemy w następnym odcinku chyba naszego podcastu, czyli jak odmawiać, czego nie robić. To będzie nasz kolejny odcinek, No tak, dokładnie. ale to jest rzecz właśnie, którą udało mi się zmierzyć i tu uciekają pieniądze. To są po prostu z drugiej strony, po stronie inwestora, pytanie albo spotkania, które mogą być widzisz. maile, albo pytanie, które Słuchaj, są zawarte w My dokumentacji. tą dziurę załataliśmy rozliczeniem godzinowym. W naszej tabelce Excel na koniec jest mailing z panem wykonawcą odnośnie montażu panelingu ściennego plus telefony 3 godziny. Okej. I inwestor to widzi. Tak, ja też. I jak zamiana tkanin w sofach, bo projekt przedłużony. jechanie po nowe próbki do, nie wiem, wybarwienia tam. Rozmowa z wykonawcą od tkanin 2 godziny. Przyjazd z próbkami, omówienie próbek z wykonawcą 1,5 godziny. Wpisuję. Pół godziny wyboru farb Okej, kolejnych. czyli tak, jeżeli jest Biuro zmiana na życzenie inwestora lub lenistwo podwykonawcy, Lenistwo to absolutnie podwykonawcy musi być to wycenione. Musi być lenistwo podwykonawcy, lenistwo project managera i potem inwestor czasami może mieć, ale czemu to było? Słuchajcie, mówiliśmy wam, wybieracie taniego wykonawcę, wybraliście najtańszą ofertę stolarza, on się, my nie jesteśmy pewni, czy się zna na robocie. Teraz ten wykonawca nic nie rozumie, angażuje nas bardzo, to kosztuje pracę. Jak chcecie, to możemy przestać mu odpowiadać. I czasami inwestor mówi, mieliśmy taką sytuację przy dużej realizacji hotelu i my powiedzieliśmy, szanowni państwo, przestajemy odpowiadać wam na te pytania, bo inwestor, my wykorzystujemy w miesiącu, nie wiem, 30 godzin pracy naszych projektantów na wskazywanie wam, gdzie w projekcie jest śrubka i jaki fornik. To jest wszystko w projekcie. Proszę przestać na nas, nie będziemy No, odpowiadać. także A to się zdarza. Oczywiście to trzeba wpisywać i wtedy ta świadomość, tylko dobry opis w tej tabelce. A musi propos godzin gadania, czas nam się kończy. Zmierzyłeś. Ale Zmierzyłem. ten podcast- Zmierzymy, bo mamy tutaj Słuchajcie, na ten ekranie. podcast powoli przestał się opłacać, więc musimy... Tak, to kończymy, ale możemy go realizować dzięki naszym partnerom i sponsorom. Premium Flooring, Bolon, Object Carpet. Tak, zresztą z Premium Flooring robimy piękne biuro w Łodzi, w zabytkowym budynku. Stay tuned. No i siedzimy w budce Framery fińskiej produkcji, porządna. Framery Widać, 4.
Aha, tak, no ten pod, czyli ta budka nazywa się Framery 4. Mi się dobrze tu siedzi i gada. Nie, naprawdę super. Pozdrawiam. Także dziękujemy. Wiemy. Dzięki. Dziękujemy, pozdrawiamy, zapraszamy do kontaktu. Tak jest. Dzięki chłopaki. Cześć. Jest? Fajnie było? Tak. Mega to powiedziałeś.